Witajcie! Dzisiaj tak się akurat złożyło, że mój zegarek Casio G-Shock GA100 stanął, a mianowicie wyczerpała się w nim bateria, więc jest doskonała okazja, żeby Wam to zademonstrować i pokazać, jak taka wymiana baterii w tym modelu wygląda. Oczywiście było już masa filmików na YouTube i nie tylko na YouTube na temat wymiany baterii w modelach GA100, GA110, ale nie o to tu chodzi. Ja chciałem Wam to pokazać bardzo sprawnie i fajnie, jak to zrobić na własnym przykładzie. A więc zaczynamy. Mamy oczywiście naszą kosę. Ja już wstępnie zdjąłem pasek, natomiast ja miałem pasek natowski, dlatego nie muszę ściągać tych adapterów. One mi nie będą przeszkadzać w tym momencie. Potrzebny jest śrubokręt. Tak naprawdę, nie wiem czy to będzie widać, a to jest PH00 razy 50 mm. Już nie chodzi o firmę, że tam ten śrubokręt jest byle jaki czy nie. Po prostu każdym śrubokrętem damy radę to odkręcić. O, i odkręcamy. Odkręcamy dekielek. Powolutku, na spokojnie, żeby nie urwać nic, żeby wszystko było w porządku. Ja Wam coś powiem. Ja zawsze do takiej wymiany baterii kupuję nową uszczelkę. Może jestem troszkę zbyt bardzo do przodu, ale ja uważam, że kwota 15 zł za tego typu uszczelkę jest warta tego, żeby ten zegarek nie parował, ponieważ te zegarki mają pewną wadę, że jeżeli będziemy stosować w kółko to samo odciśniętą uszczelkę, ten zegarek będzie nam parował. Dlatego ja postanowiłem tą uszczelkę wymienić. Tak samo jak ja odkręcam, moi drodzy, na poprzekątnych, tak samo się powinno poprzekątnych przykręcać. No już może o ile odkręcanie możemy sobie tak naprawdę darować poprzekątnych, to już przykręcanie jest tutaj jak najbardziej potrzebne. Dlaczego? Dlatego, żeby się nam po prostu uszczelka równo docisnęła i żeby był zegarek szczelny. Teraz moi drodzy, ja jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Jak ja tę uszczelkę też zakładam do tego zegarka GA100, to po prostu ją też czasami troszeczkę trzeba ją naoliwić, żeby ona była bardziej szczelna. Ale to Wam wszystko pokażę w swoim czasie. Dobra, mamy pincetę, bo też będzie potrzebna i ściągamy. Mamy tutaj tako coś, uszczelkę. No, uszczelka jeszcze nie jest taka mocno wygnieciona. Moi drodzy, jak ja widzę, to ciężko ostrość ściągnąć. Nie jest jeszcze taka wygnieciona mocno. No, ale w porównaniu do nowej będzie na pewno troszeczkę wygnieciona. Dobra, wyciągamy te białe zabezpieczenie. Jest tak zrobione, że ten zegarek po wyciągnięciu tego białej osłonki będzie latał nam troszeczkę, może zmienić pozycję, ale to trzeba będzie na spokojnie dojść. Dobra, mamy baterię. Jest to oczywiście nasza bateria CR1220. Mam nową. Już nie chodzi tu o firmę, akurat tu jest Maxwella, ale to po prostu zależy jaka się firma w danym sklepie w danym czasie trafi. Dobra. Wyciągamy teraz tak. Jak to wyciągnąć? Ja muszę trochę patrzeć w bok, bo może tak, żebyście wy widzieli, ale żebym ja widział. Oj, cały moduł mi lata. Poczekajcie. Tu się taki zameczek otwiera. Oj. Już ją mam. Tu jest taki zameczek i ten zameczek należy, nie wiem czy to będzie widać, bo ja tak może to jedną stroną. Zobaczcie o co chodzi. Tu jest taki zameczek i to należy wysunąć w tą stronę. W tą stronę wysunąć. Zaraz Wam to pokażę dokładnie, jak będę zapinał ten zameczek. Dobra, to mamy baterię, musimy z niej wyciągnąć.
Tylko właśnie niezbędna do tego typu rzeczy jest pinceta. Tu mamy akurat baterię, nie wiem czy będzie ostrość, tak, Panasonica CR1220. To jest bateria 3V, a my założymy sobie baterię Maxwella. Dobrze, Maxwella mamy baterię. Oj. To jest nowa bateria, więc musimy ją otworzyć. To będziemy mieć do wyrzucenia. Pudełko. Bateria nie jest niczym zabezpieczona. Więc po prostu tę baterię będziemy musieli wsunąć, tak jak było do tej, nie wiem czy to widać. O, dobra, wsuwamy. Nie bójcie się wymiany samodzielnie baterii w tym zegarku. To jest naprawdę rzecz prosta. Odkręcić 4 śrubki. I to wszystko. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Dobra. I teraz tak, to możemy sobie pomóc palcem, wcisnąć. Nie wiem, czy widzicie to. Dobrze. Wciskamy. A tu musimy zablokować. No, moi drodzy, załapało. To nie jest takie trochę proste, żeby tak przed kamerą to wcisnąć. Natomiast załapało. Tu jest, nie chcę wam to pokazać, ale to nie wiem czy się wyostrzy. Ta kamera nie jest aż taka. O, wyostrzyło się. I słuchajcie, wezmę może tego do wymiany teleskopu, będzie łatwiej. Zobaczcie. Tu jest taki zameczek, taka wypustka i to trzeba po prostu wcisnąć w tamtą stronę, w którą pokazuję. Wcisnąć, a żeby to wyjąć, to trzeba tu wsadzić i powciągnąć w tamtą stronę i on wtedy się otworzy. O tak, pyk. A tu się wciska. Można sobie pomóc palcem i docisnąć po prostu w tamtą stronę. No ale dobra. Jaki mamy efekt? No mamy taki efekt, że nasza kosa ruszyła. I teraz druga sprawa. Musimy zrobić reset. Poczekajcie chwilkę. To jest tak, naprawdę przy tej kamerze to jest przy takich drobnych rzeczach strasznie trudno to zrobić. Moi drodzy, to jest tutaj. Tu. Jakby to wam pokazać. Tak, to jest tu. Zobaczcie. Chciałem wam to pokazać. Teraz, nie? O, widzicie? I w ten sposób robi się reset. Czyli jeszcze raz. W tym kółeczku, co macie strzałkę, zwieracie to z masą. Plus z masą robi się reset zegarka, tak na wszelki wypadek. No dobra, ale jedziemy teraz do, jak to mówię, do złożenia już naszego zegarka. Skoro nasz zegarek działa, bateria już jest wymieniona, musimy go złożyć. Czyli tak, wyjmujemy nową uszczelkę. To jest nowa uszczelka, to jest stara uszczelka. Nowa uszczelka jest w ogóle miększa, jak się ją weźmie w rękę. No to jest twardsza, ale dobra, musimy założyć tą osłonkę, którą zdjęliśmy. To wchodzi to w ten sposób. To jest troszeczkę, nie jest to takie łatwe do założenia. Musimy również pilnować, żeby idealnie równo pasowały nam indeksy tarczy na indeksy, które są już na kopercie. Musimy na to troszkę popatrzeć, bo potem będzie to, może się to minimalnie przesunąć 1 mm, ale może później sprawiać wrażenie takiego dziwnego i niefajnego. No ale dobra. Dobra, to już jakoś włożyliśmy. To było bardzo trudne do włożenia, ale udało się. No i teraz tak, mamy nową uszczelkę. Ja bym proponował tu troszeczkę przesmarować. Natomiast jeśli chodzi o dekielek, ja tu rdzy żadnej nie widzę.
No nie daj Boże, jakby jakaś rdza czy coś. Chodzi mi głównie o to, żeby wziąć palcem i naoliwić uszczeleczkę, żeby była szczelniejsza. Dobra, moim zdaniem jest już ok. Położę ją na folijkę, żeby się nam nie... I zaraz wytrzemy, weźmiemy chusteczki, wytrzemy to z tego metalowego lekielka. Nic takiego. Wytarte. Teraz zakładamy uszczelkę w tą nową, naoliwioną w tory. Jakiś brudek nam wszedł. Ona jest trochę delikatnie taka mniejsza, no bo wiadomo, jeszcze nie odciśnięta, ale musi być w swoich własnych torach. I teraz ważna rzecz, żebyście nie założyli tak jak mojemu koledze. Ktoś tak założył lekielek i potem nie działał mu alarm, nie? Zakładamy w ten sposób. Ja już wiem w ten sposób, nie muszę przekręcać zegarka, gdzie jest przód, dół, a góra, żeby się dowiadywać, że tu jest dół, a tu góra, bo ja wiem już z góry, że ta sprężynka musi mi dotykać do głośnika, do plusa głośnika, a tu jest masa. Ja już to widzę, więc nie muszę nawet tego sprawdzać. Natomiast jest taka sprawa, że czasami lubi się przygiąć masa i też powoduje to w pewnym sensie jakieś niedogodności i niedomagania naszego brzęczka i alarmów. Dobra, delikatnie to tak jak powinno być zakładamy. No i oczywiście będziemy teraz skręcać. Tak jak powiedziałem, na przekątnych. No to na razie sobie skręcamy. Tak symbolicznie, delikatnie. Jeszcze nie dokręciłem tego, tylko tak dopiero skręciłem średnio. Kolejny też skręcam tak delikatnie, średnio. Dobra. Kolejny. Delikatnie, średnio. Nawet tego nie dokręcam, po prostu tak aby wkręcam. I tu też delikatnie, średnio. Potem sprawdzimy, czy nam wszystkie funkcje działają, czy nam działa brzęczyk. No i teraz tak. Możemy lekko palcem docisnąć i sobie możemy już tutaj delikatnie mocniej. No i oczywiście po przekątnych, tak jak powiedziałem, też palcem dociskamy i sobie delikatnie mocniej. I ta strona. Palcem dociskamy i delikatnie mocniej. I ta strona. I delikatnie mocniej. Dobra. Możemy jeszcze sprawdzić resztę. Ten już się nie da. Pamiętajcie, nic na siłę. Ten już się nie da. Odrobinkę tylko. No i dobra. Ten się też nie da. Dobra, no to mamy z głowy. Co dalej natomiast? Natomiast tak, godzinę mamy, działa, nasza kosa działa. Możemy przejść do
do ustawień. Ale zaraz zobaczymy, czy nam działa brzęczyk. Po takiej wymianie baterii oczywiście należałoby przeprowadzić test szczelności. Natomiast jeżeli nie mamy gdzie takiego testu szczelności przeprowadzić, myślę, że jeżeli wymieniliśmy uszczelkę na nową, no to ona będzie na pewno szczelna. No może nie w 100%, ale będzie szczelna, nie powinna parować. I teraz tak. Czy nasz głośniczek działa? Przytrzymujemy, wchodzimy na przykład w timer, przytrzymujemy cały czas odjust. O, pykło. To znaczy się, że działa nasz głośniczek, że wszystko jest w tym porządku. Tu możemy sobie zmienić akurat timer, ale to nieistotne jest. Dobrze, potwierdzimy. Czyli wszystko działa. Czyli jest OK. No i musimy oczywiście teraz kosę na nowo wszystko ustawić, czyli godziny, czas. Czas światowy sobie ustawić, oczywiście sobie ustawić nasz wskaźnik prędkości. Wszystko musimy od nowa ustawiać. Ale tak wygląda mniej więcej wymiana baterii w tym modelu wykonana samodzielnie. Nie jest to może trudne, ale też trzeba troszeczkę do tego przyłożyć uwagi, żeby to wszystko po prostu, żeby działał głośniczek, żeby to dokręcić w taki sposób, żeby uszczelka równomiernie doszła. Polecam, naprawdę polecam wymianę uszczelki, to mocno pomaga. To nie jest duży koszt. No i po prostu, żeby dokręcając nie pourywać ani gwintów, ani śrubek. Dobra. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnego filmu. Hej!